właściwie ona była pierwszą, która zwróciła mi uwagę, że ej, ty wiesz, że jak ty się tak porządnie kurzysz, to zupełnie inna Martyna z ciebie wychodzi. Ja mówię, tak, dlatego super, super, mów mi to. Wiem, że będę w stanie przez ten czas, przez który jestem wyłączona z boiska, po prostu przepracować go tak, że wrócę w najlepszej swojej formie, obuduję się, popracuję nad rzeczami, nad którymi nie miałam wcześniej. Aktualnie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje granie w przyszłym sezonie i podjęcie tej decyzji, to jest to granie. Teraz Mhm. chcę już wrócić na boisko, chcę poczuć odpowiedzialność. W siatkarskich perłach odkrywamy kulisy i momenty, które zawodnicy i zawodniczki wolą czasem przemilczeć. Zadajemy też pytania, których nikt jeszcze im nie zadał. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Siatkarskie Ligi. Cześć wszystkim, moi drodzy, dzisiaj gość specjalny, Martyna Łukasik w siatkarskich perłach. Cześć Martyna. Cześć. Moja droga, na początek seria szybkich pytań, ale w takiej wersji dokończ zdanie. Na początek, najbardziej w sporcie kocham. Nieprzewidywalność. Najbardziej mnie w nim wkurza. Nieprzewidywalność? Nie no, żarty. Aktualnie tak, no kontuzje, aktualnie tak, Aha, no no tak. Czyli coś, na co po prostu nie do końca mamy wpływ, nie? Czyli też ta dokładnie, nieprzewidywalność, wszystko do tego się no, sprowadza. to No dobra, prawda. to dalej, najbardziej boję się. Chyba nie ma już takiej rzeczy. Wydaje Bierzesz mi się, że wszystko. po Mhm. prostu wszystko, co przyjdzie, to jestem w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli nie sama, to mam wokół siebie takich ludzi, którzy na pewno mi w tym pomogą, więc nie boję się. Mhm. Gdybym mogła powiedzieć coś młodszej sobie. Mm, żeby bardziej w siebie wierzyła. Jestem w momencie życia, w którym? Cały czas uczę się siebie i uczę się też i tej wiary w siebie. Mhm. Ciężka praca, ale na pewno istotna. No dobrze, Martyna. To teraz, moja droga, powiedz mi, czy ty pamiętasz moment i kto to był, ale tak jakby na tej twojej linii chronologicznej i tych początków siatkarskiej przygody, kiedy ktoś ci powiedział, że Martyna, ty to będziesz grała w siatkówkę? Szczerze, ciężko mi tak sięgnąć pamięcią. Wydaje mi się, że też jest to może spowodowane tym, że tak jak wspomniałam, co bym powiedziała młodszej sobie, to żeby Mhm, wierzyła w siebie. Eee, Wydaje mi się, że może to być to spowodowane tym, nie pamiętam kto był tak pierwszą osobą, ale obstawiam, że dobra, już pomijając rodziców, to wiadomo, jak rodzice zawsze motywują swoje dzieci do pracy, ale to wydaje mi się, że już mogło się coś tam wydarzyć w trakcie no, mojego pierwszego klubu, tam gdzie już te turnieje, powiedzmy, singielek, dwójek, coś tam się zaczynało dziać, no to tam już jak przechodziło to w troszkę mniejszą siatkówkę, no to rzeczywiście może już wtedy coś tam, pierwsze mhm. takie słowa padły. Ale możesz powiedzieć, że też długo tak naprawdę właśnie a propos tej wiary w siebie nie wierzyłaś i jakby namacalnie nie zdawałaś sobie sprawy, że no, to już jest granie na najwyższym poziomie. E, Zdawałam sobie sprawę, że to jest granie na najwyższym poziomie, ale jakby wydaje mi się, że moje oczekiwania względem samej siebie są na tyle wysokie, e, co też właśnie staram się i troszkę uspokoić. Są na tyle wysokie albo były, że często po prostu musiałabym zrobić wszystko idealnie, grać na 100% we wszystkim, żeby poczuć się po prostu usatysfakcjonowana swoją grą. Mhm. A co było twoim takim pierwszym sportowym marzeniem? Jak też jeszcze sobie tam wrócimy właśnie do tych początków i wiesz, zaczynałaś, stawiałaś te pierwsze kroki, to o czym marzyłaś wtedy? No wydaje mi się, że wtedy to było tak gra w reprezentacji. To było Mhm. to największe marzenie.
Mhm. A ty, ta mała Martyna, jeszcze jak dorastałaś i na tej drodze, to jaka byłaś, to co w tobie zostało z tej małej Martyny dziś? Wydaje mi się, że zawziętość, upór, e, w po prostu jeżeli sobie coś założę, e, to lubię to realizować, jestem takim zadaniowcem, i wydaje mi się, że to miałam od małego. A łatwiej było ci wejść na szczyt i być na tym najwyższym poziomie, czy takie niezmienne, taka próba udowadniania i w ogóle pozostanie na tym, w cudzysłowie, szczycie? Mhm. Obie rzeczy wydaje mi się, że są, ciężkie, eee, aczkolwiek wydaje mi się, że codzienne udowadnianie swojej wartości nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie i pracowanie na to, żeby być cały czas w tym topie i cały czas jeszcze też i sięgać po więcej, myślę, że to jest dużo cięższa praca, żeby po prostu cały czas być nie na tym samym poziomie, ale cały czas challenge'ować się do tego, żeby ten poziom rósł. Mhm. A kiedy ty tak, poczułaś największy skok, ale ten mentalny? Było, wydaje mi się, że kilka takich momentów. Na pewno ten okres mój, gry w chemiku przez te 6 lat, to i moment, kiedy zaczęłam być tą zawodniczką już wychodzącą w szóstce, to był taki pierwszy skok mentalny, gdzie ta odpowiedzialność spadła już troszkę bardziej na moje barki. Potem kolejny to wydaje mi się, że sezon reprezentacyjny, eee, tam przy Stefano, em, gdzie też i tam w Lidze Narodów zdobyłam tam jakąś tam indywidualną nagrodę. Z dziewczynami sięgnęłyśmy po brąz. To tu wydaje mi się, że był kolejny taki mocny krok. No i Corneliano też na pewno troszkę inna rola, powrót może do tej ławki, jak to tak nazwę, Mhm, aczkolwiek posiadanie wokół siebie tak doświadczonych zawodniczek na pewno było też i ogromny plus dla mojego mentala. mhm. No właśnie te wspomniane 6 lat, w chemiku. Mm, to sporo sezonów, które na pewno też, tak jak wspomniałaś, oprócz tego, że dały ci, ten skok mentalny, i jakąś dojrzałość, to one dodatkowo były taką nauką stabilności, czy właśnie wręcz pobudzały w tobie głód zmiany? Mm, hmm. Na pewno bycie w jednym miejscu przez 6 lat nauczyło mnie tej stabilności, przyzwyczaiło mnie do niej. Eee, I na pewno po tych 6 latach chciało się coś zmienić, chciało się czegoś nowego, ale też muszę przyznać, że na przestrzeni tych 6 lat miałam zupełnie różne doświadczenia. W każdy sezon był zupełnie inny. Otaczały mnie podobne, te same osoby, można byłoby powiedzieć, to samo podobne środowisko. Często nie zmieniało się, ten trzon zespołu zostawał, ale mimo wszystko sezon sezonowi nie był równy. Dlatego no, nie było nudno, tego na pewno bym tak nie nazwała, a wiadomo, że też Chemik, był klubem, mam nadzieję też, że i będzie, z powrotem, który zawsze grał o najwyższe cele i no granie o najwyższe cele nigdy się nie nudzi. To jest zawsze coś, co napędza dodatkowo do roboty. Mhm. A sukces. On buduje bardziej według ciebie charakter czy ego? No to zależy od osoby. W moim przypadku, na pewno charakter. Bo po każdym małym nawet sukcesie, to mnie napędza po prostu do tego, żeby osiągnąć kolejny, nawet może i aż obsesyjnie, bo padałoby jednak, jak się osiągnie jakiś sukces, to przez moment to pocelebrować, nacieszyć się, powiedzieć, że okej, dobra robota wykonana, a nie myśleć o następnym, a w moim przypadku często tak jest, że po prostu od razu chciałabym coś nowego wygrać i Mhm. pokazać, dalej swoją no, siłę. Może nie, ale
prostu to, że mogę więcej z zespołem, osiągnąć. Mhm. A ty jesteś, zawodniczką, która, woli trenera takiego, wiesz, psychologa, trochę takiego, wiesz, nazwijmy to kumpla, i jakby w takiej roli i postawę trenera, czy tego bardziej, który tam reżimowo prowadzi treningi, i z dużą dyscypliną? Jaki do ciebie trafia? Em, Wydaje mi się, że po prostu trafiają do mnie trenerzy, którzy przekazują, jakąś wiedzę. Nieważne w jaki sposób to będzie przekazywane, jeżeli ma to sens, to jak najbardziej jakby i są w stanie po prostu wytłumaczyć, dlaczego coś robimy, albo po co to, dlaczego tamto. To rzeczywiście, jeżeli potrafię zrozumieć, co trener ma na myśli, jest mi dużo łatwiej, zaufać, ale w jaki sposób to będzie przekazane, czy to będzie bardziej psychologiczne, czy to będzie, reżimowo, tak jak to, nazwałaś. Wydaje mi się, że nie ma to dla mnie większego znaczenia, ale oczywiście wolę jakby jestem dość spokojną osobą, więc jakby dla mnie nie trzeba absolutnie krzyczeć i tak dalej, żeby zachęcić mnie jakkolwiek do roboty, a po prostu, wystarczy spokój. Mhm. No właśnie nasunęło mi się też od razu pytanie, bo tak jak, wiesz, gdzieś też, z boiska, pamiętam, no to i też są różne typy zawodniczek i tak ciekawie mnie trochę do tego nawiązałaś. Jaką, jesteś ty tą, która, jednak potrzebuje czasem, wiesz, wzięcia za ramiona, potrzepania i może nie krzyku, ale wiesz, takiego mocnego zmotywowania, czy właśnie bardziej pochwała, nagroda motywuje cię do jeszcze większej pracy? E, Wydaje mi się, że, obie te rzeczy są istotne. Ale to jak, z Marleną Kowalewską spędziłam, no, wiele sezonów w Chemiku, i po prostu, ona już znała mnie, wiedziała, w którym momencie na przykład powinna mi coś powiedzieć, co troszkę podniesie mi moją adrenalinę. No i wyczuwała to idealnie, i naprawdę rzeczywiście ona była pierwszą, która zwróciła mi uwagę, że: „Ej, ty wiesz, że jak ty się tak porządnie wkurzysz, to zupełnie inna Martyna z ciebie wychodzi". Ja mówię: „Tak, dlatego super, super, mów mi to". I rzeczywiście czasem też potrzebuję tego, zapalnika z boku, bo czasem już w tej naszej lidze polskiej było mi czasem ciężko w pewnych momentach wykrzesać z siebie te, em, najwyższe emocje, Mhm, eee, i w takich momentach właśnie Marley mi pomagała. Aczkolwiek, kończąc to oba, i spokój, i złość. Wydaje mi się, że balans między tymi emocjami jest mega ważny. mhm. No tak. A to jeszcze tak trochę wywołałaś do tablicy pytanie, które też mi się nasuwa, to jakby ta twoja najlepsza dyspozycja, ta twoja najlepsza dyspozycja jest często mogłabyś to skategoryzować wtedy, kiedy ty na boisku, nie wiem, podczas meczu, podczas treningu czujesz sobie taki wewnętrzny spokój, czy ty jesteś zawodniczką, która właśnie ten ogień w tej postawie swojej musi mieć, żeby właśnie ten performance był, po prostu najlepszy w twoim możliwym No i wydaniu. no i tutaj też właśnie że wszystko zależy od Mhm, miejsca, w którym jestem, jakie mam wokół siebie zawodniczki, eee, i czego w danym momencie też i zespół potrzebuje. No tu znowu wchodzimy w balans. Siatkówka to jest sport zespołowy, dlatego ten balans jest, no, bardzo istotny. Em, I wydaje mi się, że właśnie bardzo istotne jest zachowanie spokoju, ale jednak posiadanie w sobie tej sportowej takiej złości, która dodatkowo daje ci energię, nie tylko tobie, ale też i zespołowi, ale jednak mhm, chłodna głowa cały czas musi w tym i funkcjonować. mhm. No dobra. Włochy, Turcja. Gdzie były większe emocje? Wydaje mi się, że tutaj emocje były duże, bo jednak rozmawiamy o sporcie, który kocham, czyli siatkówka. Em, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o mój sezon we Włoszech, to
emocje związane z całą tą otoczką, a nie tylko siatkówką, tylko miejsce, w którym jestem i tak dalej, to wywoływało we mnie naprawdę duże emocje do tej pory. Jak wspomnę tylko ten sezon, to naprawdę pojawia mi się uśmiech od razu na twarzy, bo to, co w tamtym sezonie zrobiłyśmy z dziewczynami, to było coś wspaniałego. Mhm. No niezłą miałyście paczkę. A co zapamiętasz z Turcji? A, co pamiętam z Turcji? Mm, na pewno ten sezon sprawił, że jestem silniejszą zawodniczką, ale też i osobą. Em, zapamiętam, że ciężka praca, mm, jest mega istotna. No i przede wszystkim właśnie ta wiara w siebie i niepoddawanie się i cały czas po prostu robienie swojej roboty, jest mega istotne. Mhm. No to tam jakby to zapamiętasz, a jak spojrzysz, na ten sezon, to czego cię nauczył w ogóle ten sezon Galatasaray? Em, nauczył mnie naprawdę dużo, mm, ale jakby też już mam jakby lekcję swoją wyciągniętą, ale pozwolisz, że zatrzymam to dla siebie. Em, no i na pewno, no zapamiętam to, że trzeba wierzyć w siebie. To tak, to Mhm. zdecydowanie. I się nie poddawać po prostu, nie? To o czym chciałabyś zapomnieć? Wydaje mi się, że o niczym, bo, mm, każde doświadczenie nas kształci, z każdego doświadczenia możemy wyciągnąć lekcje. Czy to jest bardziej bolesne, czy mniej bolesne, to już jest nieistotne, bo rzeczywiście każde doświadczenie nas kształtuje. Em, I po prostu trzeba patrzeć na te plusy, też na minusy, i iść do przodu, iść dalej Mhm. z tym doświadczeniem, bagażem, który się ma. Pełna zgoda. Jakby to wszystko, co się dzieje na tej drodze, na pewno nas kształtuje, no nie? Więc zdecydowanie, ale tak szczerze, już puentując, bo już rozmawiałaś w naszym magazynie dla chętnych, zapraszamy do odsłuchania, też mówiłaś o Turcji, ale jakby tak zamykając ten rozdział, wracasz do Polski, to odetchnęłaś trochę z ulgą? Mm, dla mnie, hmm, nie wiem, bo trochę jest taki niedokończony ten sezon, Mhm, eee, nawet bardzo niedokończony. mhm, Teraz jestem w Polsce i cieszę się, że jestem i rehabilituję się pod e, profesjonalistów, którzy wiedzą, co robią, którym ufam i wiem, że będę w stanie przez ten czas, przez który jestem wyłączona z boiska, po prostu przepracować go tak, że wrócę w najlepszej swojej formie, obuduję się, popracuję nad rzeczami, nad którymi nie miałam wcześniej. Także na pewno to jest ten aspekt, o który się martwiłam przez te ostatnie tygodnie. Jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie przebiegało. I jeżeli rozmawiamy o tym, to jasne. I jak mhm, najbardziej w tym aspekcie poczułam. Aczkolwiek chciałabym dokończyć sezon z zespołem. Mm, chciałabym dalej udowadniać, że zasługuję na to, żeby być na boisku. Em, I tutaj akurat jest mi trochę smutno, że nie byłam w stanie tego do końca udowodnić, też pomóc zespołowi, mhm, bo wiem, że bym mogła po prostu. jasne. Ale życie pokazało ci, że teraz musisz nabrać innej perspektywy. No i tak trochę, nawiązując i do Conegliano, i do sezonu w Turcji, trafiasz do szatni, no bo to są inne ligi, i obcujesz tam z innymi zawodniczkami, i takiej, wiesz, siatkówki, inny kaliber, siatkarek, to na pewno. To jak Polka, młoda Polka odnajduje się w takiej szatni, wiesz, nasyconej, pełnej gwiazd.
To wydaje mi się, że każda szatnia jest inna, bo każdy zespół jest inny. Wszystkie zawodniczki też mają inne charaktery. Em, i i co mogę tutaj powiedzieć? Jakby, mm, odnalazłam się spoko, naprawdę w Mhm, porządku. Nie miałam problemu. Też na te dziewczyny jakby patrzyłam jako koleżanki z zespołu, one patrzyły na mnie w ten sam sposób, bez jakiegoś wywyższania się. Zwłaszcza gdzie tam te dziewczyny na przykład z Cornelia, no to no mogłyby bez problemu, ale są naprawdę wspaniałe siatkarki, ale przede wszystkim wspaniałe osoby, które po prostu mają ogromną pasję do tego, co robią i zarażają tym. Plus pokazują, że rzeczywiście sukces, od zespołu, a nie od jednostek. mhm. To teraz, nawiązując, pytania od kibiców. Była ich cała masa, naprawdę. Zarzucili nas kibice, jak się domyślasz, i z Azji, masz całą masę fanów, i z Turcji. Więc ja po prostu przetłumaczę te po angielsku, bo jednym z pytań jest, która z twoich koleżanek, z zespołu dała ci największy support, wsparcie, i taką, wiesz, takie wsparcie, w twojej karierze? No to bym mogła naprawdę kilka osób wymieniać. Nie było jednej, ale na pewno, tak jak już wspomniałam o Marlenie, która przeanalizowała mnie na każdy możliwy sposób, z nią też miałam bardzo dużo głębokich rozmów, więc na pewno Marley była taką osobą, mm, z którą mega fajnie mi się rozmawiało i właśnie dawałyśmy sobie to wsparcie w tych momentach, kiedy bardzo potrzebowałyśmy. Eee, Tak samo mogę powiedzieć, że te sezony, które spędziłam w Chemiku, Natalia Mędrzyk, samo patrzenie na Natalię Mędrzyk to już było dla mnie coś. I też na pewno na początku, zwłaszcza w moim pierwszym sezonie, drugim sezonie, gdzie potrzebowałam właśnie więcej takich małych rzeczy, to na pewno mogę powiedzieć, że Natalia właśnie jest tego typu osobą, która właśnie powie jedną małą rzecz w odpowiednim momencie i też mi to mega pomagało i trochę otworzyło na ten świat, gdzie w tych pierwszych latach w Chemiku to byłam naprawdę bardzo skrytą osobą. Tak samo Iga Wasilewska też, tych dziewczyn podejście po prostu do siatkówki, cieszę się, że mogłam na nie patrzeć, bo też utwierdzało mnie to w przekonaniu, które już w sobie miałam, że po prostu trzeba ciężko pracować, żeby gdzieś zajść. No i w takich ekipach się naprawdę fajnie pracowało. Eee, Kto tam dalej? No jeszcze Monika Fedusios, z którą też, ostatni swój, z kolei, sezon w Chemiku, zagrałam. Też mega dużo głębokich rozmów, tutaj też już bardziej na, no, przeróżne tematy, nie będę się zagłębiać. Em, Asia w Corneliano też bardzo mi pomogła. Nie tylko w Corneliano, bo też wcześniej się znałyśmy z reprezentacji. Em, Kogo tu jeszcze? Samo patrzenie na wszystkie zawodniczki z Corneliano to była kolejna, rzecz, za którą jestem ogromnie wdzięczna. Także, mm, na pewno na przestrzeni każdego sezonu pojawiała się kolejna osoba, której mogłabym podziękować, ale na pewno też muszę powiedzieć, że każda dziewczyna, każda zawodniczka czy każdy trener, z którymi miałam okazję współpracować, starałam się od nich wyciągać jak najwięcej i dokładać po prostu do tego, swojego woreczka, Mhm, plecaka, i wykorzystywać jak najwięcej. mhm. Fajnie. No dobra, drugie pytanie. Który mecz jest dla ciebie taki najważniejszy, najbardziej imponujący z dotychczasowych? Szerokie spektrum, Najbardziej no ale tak. bardzo szerokie. Em, Nie wiem, czy, tak w ogóle pamiętam jakikolwiek z takich meczów, em, ale na pewno zapadł mi w pamięć ten, sezon, reprezentacyjny, gdzie zdobyłyśmy, 1, brąz Ligi Narodów. No i też ten, gdzie zrobiłyśmy awans.
na igrzyska. No to był, sezon, który naprawdę był dla nas bardzo dobry, i na pewno, to jest jeden z takich sezonów, które zapamiętam na całe życie. Mhm. Dobra, to ostatnie, bo tu wiesz, jakbyśmy wszystkie po kolei musiał przelecieć, to byśmy do jutra siedziały, to na pewno, a tu wiesz, rehabilitacja, obowiązki czekają. No to na koniec 3 twoje ulubione wspomnienia z zeszłego roku. 3 ulubione wspomnienia. To obstawiam, że te 3 trofea, które zdobyłam z Cornelianą, znaczy było ich 5, ale skoro mówimy o zeszłym roku, no to 3. Nie, tak na poważnie, no to na pewno, jeżeli chodzi siatkarsko, to każde trofeum, które udało się zdobyć, em, to na pewno jest w mojej pamięci. Na pewno zwycięstwo tej Ligi Mistrzyń, to było coś, co też było na mojej liście do odhaczenia. Także cieszę się, że jedno już jest. Na pewno ten brąz, który zdobyłyśmy przed swoją, publicznością jako reprezentacja, to też jest super wspomnienie. Em, no i no tyle. Mhm. Okej. A jak patrzysz na swoją karierę, to bardziej widzisz w niej taki, wiesz, plan, czy taką serię po długiej drodze w chemiku, serię odważnych decyzji? Aha. Na pewno każdy krok, który robię, wykonuję, związany z tym, gdzie, idę, jest przemyślany. Mm, I na pewno jest to analizowane na każdy możliwy sposób. Zawsze jest robiona tabelka plusy, minusy i tak dalej, żeby jakkolwiek uporządkować te myśli, bo jest ich naprawdę dużo. Mhm, I wiadomo, no chce się podjąć tą najlepszą decyzję. E, czy takie one są, czy nie, tego się nigdy nie dowiem, aczkolwiek wierzę w to, że tak, mhm, i staram się po prostu z każdego sezonu wyciągać jak najwięcej. mhm. A w tej tabelce ty masz coś takiego, no bo to jest szerokie spektrum, nie? Tam jest masa rzeczy od trenerów zawodniczek, jakby tam wszystko musi się składać. Ale jest coś, co tak jest najbardziej istotne przy wyborze, przy wyborze klubu? Nie mów, że wszystko, bo ja wiem, że bardzo dużo, ale jakby na pewno jest coś, co tak, wiesz, zawsze jest numerem 1, 2, 3. Tak, ale wydaje mi się, że też od, każdej oferty mogę Mhm, oczekiwać trochę innych, rzeczy, mhm, dlatego też w zależności od tego, jakie to jest miejsce, trochę to się zmienia. mhm, Dlatego ciężko jest mi wskazać jakąś taką jedną najważniejszą rzecz. Aktualnie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje granie w przyszłym sezonie i podjęcie tej decyzji, to jest to, granie. Teraz mhm, chcę już wrócić na boisko, chcę poczuć odpowiedzialność na swoich barkach, bo zatęskniłam trochę za tym. No i chcę się właśnie sprawdzić w tej roli na nowo. mhm. Okej. A wyjazd za granicę bardziej cię ukształtował jako zawodniczkę, czy bardziej jako człowieka? Wydaje mi się, że oba. Mhm, Na pewno głównie jako zawodnika, bo jednak, na to poświęcałam znaczną większość swojego czasu, mhm, ale poznawanie nowej kultury, osób, i otwieranie się na ten świat też na pewno, spowodował, że rozwinęłam się prywatnie jako człowiek. mhm. To w sumie zaskoczyłaś mnie, bo spodziewałabym się, że właśnie powiedziałabyś mi, że zdecydowanie jako człowiek, bo zawodniczka to wiadomo, jakby wyjeżdżasz za granicę i kontakt z no, zawodniczkami topowymi z całego świata, ale to daje ci takie szerokie, wiesz, że to, ta zmiana
ciebie mentalna i właśnie ta jako człowiek, ona potem się przekłada na to, jaką zawodniczką jesteś, no nie? Więc na pewno ciekawe to jest. I to, co się wydarzyło przez te ostatnie 2 lata, to ogromny gdzieś tam bagaż, który właśnie dorzuciłaś do swojego plecaka tej dojrzałości siatkarskiej. No dobra, a powiedz mi teraz trochę, wiesz, odchodzimy od siatki i jak ty spędzasz dzień wolny? Twój idealny dzień bez siatkówki. Pochłania on na masę czasu w twoim życiu, ale błagam, litości, siatkarze i siatkarki, co poza? To zależy, bo w sezonie, no to jednak przekłada się to na regenerację, czyli Mhm, raczej, nie wiem, wyjście do kawiarni, napicie się, raczej powrót do łóżka, czy tam na kanapę, żeby rzeczywiście się jak najlepiej zregenerować i przygotować do kolejnego ciężkiego dnia. Ale na pewno lubię spędzać czas mimo wszystko ten wolny aktywnie. Czy to pójść na jakiś spacer, jeżeli pozwala na to pogoda. Teraz ostatnie dni w Polsce są naprawdę super, więc dużo spaceruję. Em, czy to właśnie po prostu spotkanie się ze znajomymi, bo jednak ci moi najbliższe grono, no to daje mi dużo energii, raczej jej nie zabiera, a po prostu też i pozwala się wyłączyć, pomyśleć o czymś innym, trochę bardziej rozluźnić i rzeczywiście przy tych najbliższych mi osobach, bardzo szybko ładuję te swoje baterie. Em, I po prostu też i czasem granie na przykład na konsoli. Em, to są takie rzeczy, które lubię mhm, robić i no grając to też raczej spędzam czas, znowu ze znajomymi, których może nie ma tu, blisko i ciężko jest się z nimi spotkać, a są gdzieś dalej, bo czy to, z Fedi często gram, właśnie z Igą Wasilewską, z Oliwią Różański, no to wtedy mhm. mamy też taki moment dla siebie, żeby trochę ponadrabiać ten czas. Mhm. No tak. A, powiedz mi, co robi czy mogłabyś rozgraniczyć to, bo trochę nawiązałaś do rodziny, do tych najbliższych. Yy, czy masz jakieś sposoby na to, jak chcesz zresetować głowę, nie? Czy regeneracja, no to okej, ciało, regenerujesz się, wiadomo, ale głowa, no tam w tej, wiesz, bani się dzieje dużo. I są wzloty, upadki w sezonie i tak dalej. To jak ty resetujesz tę głowę? No i to jest właśnie, ciężka praca, tak to nazwę. Wydaje mi się, że właśnie wyłączenie to graniczy z cudem. Jestem raczej osobą, której pojawiają się naprawdę, często i bardzo dużo myśli naraz, dlatego, mm, wtedy, kiedy mogę, no to właśnie spędzam ten czas ze znajomymi, i staram właśnie w ten sposób się odłączyć. Medytacja czasem pomaga, czasem denerwuje, także tutaj różnie to bywa. Mm, no i taki odpoczynek typu wyłączenie się jest dla mnie naprawdę ciężki i cały czas nad nim pracuję, ale no staram się czy to zacząć po prostu może spisywać te myśli i wtedy one jakoś się organizują, uspokajają i mogę z czystą głową zacząć robić coś innego, czy to czytać książkę, czy to pouczyć się włoskiego, em, czy to po prostu nawet i odpalić sobie serial i po prostu skupić się rzeczywiście na serialu, a nie na tym, że moja głowa, wiruje wokół bardzo dużej ilości myśli. Mhm. I siatkówki wtedy przede wszystkim, no nie? No, jasne. Powiedz mi, czy ty jesteś, dzisiaj już tak bardziej tak patrzysz na siatkówkę szeroko, to jesteś w niej bardziej spokojna i masz ten spokój w sobie już wewnętrzny trochę, czy to jest dalej ten młodzieńczy głód sukcesów? Bo i tylko chciałabym, żebyś to rozgraniczyła, bo wiadomo, że chcesz osiągać jak najwięcej i dążysz, do realizowania swoich celów, ale jakby wiesz, jest taka różnica tego młodzieńczego, szarpania się o każdą rzecz, a ten taki właśnie dojrzały spokój. To jak u ciebie ten balans tutaj wygląda? To wydaje mi się, że ja dalej lubię udowadniać, to
i pokazywać to, jak ciężko pracowałam i jak dalej jeszcze, mogę się rozwinąć. Em, I przede wszystkim chcę się dalej rozwijać. Uważam, że, na przestrzeni całej kariery jesteśmy w stanie, udoskonalać swoją grę, dodawać do niej coraz to nowsze rozwiązania, rzeczy i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że mimo że czasem przychodzi może i to znużenie siatkówką, to koniec końców, jak już da mi się tą piłkę i wpuści się na salę, to bardzo lubię, cały czas próbować nowych rzeczy, szlifować te, które już umiem, no ale doskonalić się i po prostu dawać z siebie maksa, i spędzać czas na tym boisku, bo jednak koniec końców bardzo kocham to, co robię. Mhm. Jesteś szczęściarą? O co pytasz dokładnie? Czy jesteś szczęściarą? O to po prostu, jak czujesz, czy to jest, wiesz, szerokie pole do odpowiedzi, bo oczywiście to, czy czujesz, że jesteś szczęśliwa, czy to, co robisz, no już wiem, że daje ci ogromne szczęście i trudno, dziwne by było, jakby nie dawało. Czy to, jak twoje życie wygląda i co się dzieje, po prostu sprawia, że czujesz się szczęściarą? To jest, wiesz, to jest takie miękkie do oceny, no nie? Aha, e, na pewno. Eee, Przede wszystkim jestem szczęśliwa w swoim życiu. Em, Mimo tych cięższych, gorszych momentów, to na koniec dnia uważam, że no tak, mogę się nazwać, że jestem szczęściarą. Mhm. Przede wszystkim możesz robić to, co kochasz, więc, to jest chyba z Aktualnie małymi nie do przerwami, z końca. małymi no właśnie, ale to daje Aktualnie perspektywę, że doceniasz to, to jeszcze bardziej, nie? zdecydowanie tak. Zdecydowanie, aktualnie, doceniam to, że na co dzień mogę grać w siatkówkę jeszcze bardziej. Em, No bo jednak już trochę mi się tęskni, wiadomo, Mhm, chciałoby się, potrenować, chciałoby się dalej wygrywać, być na tym boisku non stop. No ale może też i właśnie taki moment przyszedł i żebym zwolniła, nauczyła się nowych rzeczy, cierpliwości przede wszystkim, mm, i może też i właśnie doceniła to, że na co dzień mogę grać w siatkówkę. mhm. No to teraz już miałaś, czas, żeby trochę, po powrocie z Turcji, spojrzeć na to z boku. To teraz cel kadra i wspominałaś o tym też, w magazynie, że skupiasz się na tym, żeby wyzdrowieć. No, jest to na maksa istotne, żeby wejść w pełni, w sezon reprezentacyjny, ale to jest jakby twój cel na ten moment, zdrowie i potem kadra? Czy tam, pojawia się jeszcze w twojej głowie, że jeżeli będzie możliwość, to byś chciała dziś dograć sezon? Eee, to w sumie no wszystko powiedziałaś. Głównym celem Mhm, jest dla mnie aktualnie, bycie w 100% gotowa, wyleczona, zrehabilitowana, obudowana, na kadrę. To jest mój główny cel. Eee, Muszę zobaczyć, jak będzie przebiegać cała moja rehabilitacja. Jak na razie idzie naprawdę odpukać, ale fajnie. Mm. I coraz częściej właśnie dochodzą do mnie tego typu pytania, czy jestem w stanie, czy byłabym w stanie, czy byłabym w ogóle chętna dokończyć gdzieś sezon i no odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, jeżeli zdrowie by mi pozwoliło i byłaby też i takie miejsce i możliwość. mhm, Aczkolwiek głównie w głowie mam to, żeby wyleczyć, się w 100% i z czystą głową, zacząć sezon reprezentacyjny. mhm, Być po prostu gotowa do dyspozycji trenera. No i plus, żeby ta forma była, no, jak najlepsza, mhm. lepsza niż No jasne. kiedykolwiek. Moja droga, to wracaj do zdrowia, bo tam już, azjatyccy fani tam po prostu, wiesz, czekają, żebyś do tej pełni zdrowia wróciła, więc ja też trzymam mocno kciuki jak zawsze za ciebie, i bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Trzymaj się ciepło, w zdrówku. Również dziękuję i wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło, pa.